W tym odcinku dowiecie się, czy lepiej robić rally na fioletowe trolle, czy lepiej pokonywać zwykłe zielone trolle. Przy okazji zerkniemy w rankingi pierwszego etapu Brink of War i zobaczymy, jak nam oraz naszym sojusznikom w nim idzie. Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. W tym odcinku, tak jak było we wstępie, odpowiemy sobie na pytanie, które trolle warto robić. Odpowiem Wam już teraz. To zależy, ile macie CP do wydania. Zanim jednak zagłębimy się w szczegóły, przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jeśli doceniasz te materiały bardziej, możesz zostać wspierającym, za co z góry dziękuję. No i przejdźmy do naszych obliczeń. Zacznijmy od tego, jak zdobywać tutaj punkty. Mamy tutaj napisane, że za pokonanie zwykłego trolla, który jest nazwany cienistym trollem, zyskujemy 1100 punktów. No i nasze królestwo za pokonanie takiego trolla w rally może zdobyć od 8000 do 32 000 punktów. Dlaczego minimum to 8000? Z tego względu, że żeby zrobić rally potrzebujemy 2 osób, więc potrzebujemy 4000 razy 2. Niżej mamy zresztą przykład, jeśli 3 legiony będą uczestniczyły w takim rally, nasze królestwo zyska 12 000 punktów. 12 000 podzielić na 3 równa się 4000. Skoro podstawy mamy już za nami, sprawdźmy jeszcze drugi wskaźnik, który będziemy brali pod uwagę. Jedno rally kosztuje nas 150 CP, natomiast pokonanie jednego mniejszego trolla kosztuje nas 50 CP. Sprawa tutaj jest bardzo podobna jak w biciu mrocznych, czyli za każdego pokonanego trolla koszt tego CP będzie spadał o 2 punkty. Maksymalnie może koszt spaść o 10 punktów, więc po pokonaniu 5 trolli, 6. troll będzie nas kosztował tylko 40 punktów na legion. Więc łącznie na pokonanie jednego trolla wydamy wtedy 200 punktów. No i za 200 punktów CP zyskamy 5500 punktów dla królestwa. Skoro już wiemy, ile punktów oraz ile CP będzie nas to kosztowało, policzmy sobie taki średni koszt, ile punktów możemy zyskać na jedno CP. W przypadku rally tych punktów na jedno CP możemy zyskać 26,6. Natomiast w przypadku zwykłych trolli, gdy będziemy walczyli 5 legionami, pierwszy koszt będzie nas wynosił 250, drugi koszt będzie nas wynosił 240, 230, 220, 210, aż koszt tego CP spadnie nam do 200. No jeśli sobie to zsumujemy wszystko razem, wyjdzie nam 1350 CP. To będzie takie nasze wyjście, tak? To będzie nasza taka baza wyjściowa. No i za to 1350 CP zyskamy 33 000 punktów. Więc jeśli podzielimy 33 000 punktów na 1350 CP, wyjdzie nam, że jedno CP daje nam 24,4 punkta. Więc w tym momencie nadal opłaca się robić lepiej rally. Jednak każdy kolejny troll bez wracania do miasta będzie nas kosztował już tylko 200 punktów akcji. W tym wypadku 1 punkt CP może nam zagwarantować 27,5 punktów dla królestwa, co jest najlepszym wynikiem jak do tej pory. Skoro wiemy, że liczba punktów w przypadku rally za jedno CP jest stała i wynosi 26,66, wiemy również, że gdy koszt CP spadnie do 200, wtedy za jedno CP będziemy otrzymywali więcej punktów, więc wystarczy teraz policzyć, ile jeszcze zwykłych trolli musimy pokonać na tej zniżce, żeby nam się to opłacało. Wiem, że jest tu dużo matematyki, na pewno wszyscy ją kochaliśmy w liceum. W każdym razie dam Wam gotową odpowiedź. Gdy za n podstawimy 14, wtedy zaczniemy wychodzić na plus za każde kolejne CP. 14 jest to oczywiście liczba dodatkowych trolli po obniżce, czyli te trolle za 200 punktów CP. Dodajmy do tego trolle przed tą obniżką, więc dodajmy do tego 6 plus 14 daje nam 20, więc musimy pokonać 20 takich trolli, żeby nam się to lepiej opłacało. Natomiast jeśli chodzi o koszt CP, bo na pewno to Was interesuje, to koszt tych 14 dodatkowych tańszych trolli wynosi nas 2800 CP, plus te 6 trolli wcześniejszych, które nam obniżą koszt CP. Te początkowe trolle kosztowały nas 1350 CP, więc żeby wyjść lepiej na małych zielonych trollach, musimy wydać
4150 punktów CP. Ogólnie można to zaokrąglić po prostu do 4000 CP. Będzie to łatwiejsze do zapamiętania, plus jeśli wydacie te 3950 CP, to tak naprawdę ta różnica będzie minimalna, natomiast zaoszczędzicie bardzo dużo czasu. A skoro mowa o czasie, to przejdźmy do zabijania zielonych troli, gdyż CP mam na pewno więcej niż 4000 w plecaku. Tak, jest tutaj na pewno więcej niż 4000 CP. Sprawdźmy, ile czasu nam zajmie spalenie tych 4000 CP. No jeśli ktoś z was ma tego CP więcej, to na koniec dam tutaj jakąś taką tabelkę, żeby każdy z was znalazł siebie, ile czasu może mu zająć autozabijanie. Jeśli chodzi o ustawienie autozabijania, to polecam wam oczywiście ustawić takie legiony, które zadają duże obrażenia, więc w moim przypadku będą to łucznicy. Natomiast ustawiacie sobie jeszcze do tego jednego tanka. Na tanka oczywiście musicie ustawić Garwooda. Drugi tank bez znaczenia, sam Garwood powinien to wytrzymać. Zatwierdźmy sobie to. Tutaj ustawiamy, żebyśmy używali worków z CP. No i tutaj ustawiamy sobie maksimum. No bo jak doskonale wiecie, chodzi tutaj o to, żeby te legiony nie wracały do miasta, bo wtedy ta premia na tańsze CP minie. Ustawcie sobie tutaj jeszcze 10%, żeby wam nie wracały legiony, gdy będziecie mieli 90% jednostek w waszych legionach. Więc tutaj ustawiacie sobie najmniejszą wartość, jaka jest. No i sprawdźmy, ile czasu nam to zajmie na automatycznym biciu zielonych troli. Tutaj niech gra podąża za moim Garwoodem. Jest godzina 17:09 UTC. No i zobaczymy, ile czasu nam to zajmie. Ogólnie polecam wam odpalić autobicie na telefonie, no i sobie iść robić coś ciekawego. Ja tutaj niestety muszę się dla was poświęcić, żeby wiedzieć, ile czasu nam to zajmie. No cóż, osiągnęliśmy 100. Nasze legiony chcą wrócić, bo taki właśnie był limit. Zobaczmy, ile CP tutaj zostało. No, trochę tego CP zostało. Może ręcznie to już dobijemy. Godzinę 10 minut zajęło nam automatyczne bicie 100 troli. Być może kawalerią byłoby szybciej, ale no nie wiem, czy więcej HP byśmy nie stracili w ten sposób. Szczerze mówiąc, jeśli macie kawalerię T5, to myślę, że spokojnie możecie
robić te trolle kawalerią i powinno być trochę szybciej. Nie mówię, że będzie dużo szybciej, ale te 100 trolli powinniście pokonać, ja wiem, może nawet w jakieś 40 minut. Strzelałbym w coś takiego. Udało nam się, skończyliśmy w końcu. 158 cienistych trolli za nami. Wejdźmy do miasta, żeby nie było hałasu. Jeśli sobie zerkniemy w rankingi, jesteśmy na 5. pozycji. Także dostaniemy tutaj CP. CP jest jeszcze spoko. Natomiast jeśli chodzi o personalne wyniki, mam tutaj prawie 1 000 000, co uważam za naprawdę dobry wynik. Szczególnie, że wiecie, jako free to play nie mam za dużo źródeł worków z CP. Więc jak na mnie 1 000 000 to spoko. Myślę, że jakby większość naszego przymierza zrobiła chociaż właśnie ten 1 000 000, no to byśmy tak naprawdę byli wyżej. Wiadomo, nie mamy teraz wielu graczy, ale nadal myślę, że ten wynik mógł być trochę lepszy. Zaskoczyć może fakt, że 3 dolne przymierza to 1 sojusz, więc no zobaczymy jak to będzie. Powinniśmy mieć walki, tak? Na walki nie powinniśmy narzekać. Myślę, że te walki będą zdecydowanie ciekawsze dla mnie i dla ludzi mojego pokroju niż te walki, które mieliśmy na Rage, więc może się obudzą, tak? Może niektórzy się obudzą. Jeśli chodzi o moce i zasługi, to tutaj macie ten wykres. Pamiętajcie, że u nas ta moc jest jeszcze mniejsza, bo tam mamy chyba ponad 800 milionów na voucherach, więc nasza moc to coś około 10,9, prawie 11, ale w zasługach tutaj nie jest za wysoko, więc całe szczęście, że trafiliśmy tu, gdzie trafiliśmy. Naszymi sojusznikami jest DAU oraz ZPG. Tutaj te zasługi, procent tych zasług jest zdecydowanie wyższy, więc moim zdaniem bardzo dobrze, że u nas ten procent jest niski. Reszta tego KVK tak naprawdę będzie zależała od nas, nie tylko od VP, ale od reszty. Przede wszystkim ja chcę, żeby VP miało tutaj około tych 8-9%. Myślę, że to byłoby naprawdę fajne. Ile będzie, zobaczymy. Ja na więcej nie liczę. Jeśli będzie więcej, to będę naprawdę pozytywnie zaskoczony. W każdym razie w tym filmie to by było na tyle. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.